Cześć wszystkim. Zdaję sobie z tego sprawę, że będziecie teraz w szoku, że drugie wideo w ciągu jednego weekendu się pojawiło, ale po prostu idąc za ciosem i przez to, że dużo przesyłek dotarło na czas, mogłem zrobić parę rzeczy i dzisiaj chciałbym się zająć rozdzieleniem prądu oraz sterowanie prądu, jeśli chodzi o poświetlenie w dolnym pedestale. Dobrze, nie przedłużając, od razu wskoczmy do pracy. Przygotowałem sobie taką płytkę, taka płytka to jest po prostu z odpadów. Ja mam tylko pomalowałem na czarno, żeby po prostu nie odbijała światła, ale to jest generalnie odpad, więc widać, że tu są jeszcze wycięcia z innych paneli. Po prostu robimy recycling, żeby używać po prostu, żeby nie marnować materiału. Co my tu mamy? To jest taki uchwyt, który zrobiłem do Arduino. Myślałem na początku, że będę z niego korzystać, jednak nie podoba mi się, poza tym nie każde Arduino Nano ma ten sam wymiar, więc to jest problem. Mamy jedno Arduino Nano, mamy taki rozdzielacz prądu oraz mamy tranzystor. Tranzystor po prostu, jeśli podamy tutaj sygnał PWM, będzie podawać prąd na wyjście, bądź nie będzie podawać i ten prąd jest sterowany. Do tego oczywiście śrubki, którymi będziemy mocować te elementy do tej płytki. Więc może od tego zacznę. Dobrze, teraz możemy przytwierdzić ten uchwyt na Arduino. Następnie przykręcamy nasz tranzystor. Oraz nasz rozdzielacz. Teraz możemy włożyć nasze Arduino tutaj w ten uchwyt. Jak wszystko będzie działać, ja polecam tutaj kropkę z kleju na gorąco wkleić. Następnie trzeba podłączyć nasze Arduino do tego tranzystora. Do tego ja mam taki kabelek. Należy tylko pamiętać, że tutaj jest kolejny sygnał, prąd i uziemienie, a tutaj w tych pinach jest uziemienie, sygnał i prąd. Więc ja sobie ustawię biały jako prąd, a szary jako sygnał. I tak oto to się prezentuje. Następnie podłączmy. Tak wydaje się troszeczkę lepiej. Następnie podłączymy naszą szynę pod wyjście naszego tranzystora. I tutaj podłączymy go po prostu pod pierwszy pin. Mogę tutaj, ale to mam dalej troszeczkę za mało miejsca, a i tak wszystkich wyjść, ich jest łącznie 14, licząc to wejście, i tak wszystkich nie użyję, więc mogę po prostu podłączyć je pod pierwsze. Jako A wybrałem prąd, a uziemienie jako B i po prostu tego należy się później trzymać. Ale dobrze jest zrobić sobie tutaj color coding tym paskiem czarnym, więc A zostawiam jako prąd, a B tutaj z drugiej strony jako uziemienie. Teraz tutaj mam przygotowane już wyjścia do wszystkich paneli. Jeden sobie odłożę do testowania, a wszystkie inne podłączę w międzyczasie. Dobrze, tak wygląda nasze podłączenie. Ten kabelek później przyjdzie tutaj, na razie jest tylko po to, żeby sprawdzić to z zasilaczem. Jeszcze musimy mieć jakiś sygnał, żeby podłączyć, żeby zobaczyć, czy to faktycznie działa. Do tego mam tutaj kawałek starego LEDa. Dobrze, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko to podłączyć i zaraz odpalić symulator i skonfigurować. Dobrze, jesteśmy już w symulatorze. Spróbujmy teraz to wszystko zaprogramować. Odpalmy naszego MobiFlight i dodajmy to urządzenie. To jest Arduino, które już wcześniej wykorzystywałem, więc ono ma już jakieś rzeczy w środku, ale to po prostu usuniemy. I dodamy nowy device LED output na pinie 11, bo PWM mamy na pinie 11. W sensie to jest pin 11 tutaj. Dobrze, to możemy nazwać backlight. I wgrać ustawienia.
Teraz wystarczy, że dodamy tutaj nową zmienną. Pedestal lower backlight. I znajdziemy nasze urządzenie. Output lower backlight LED enabled values. I teraz sprawdźmy, czy działa. I działa. Pięknie. Teraz przypiszmy to do backlightu. I to jest main panel. Mamy tylko 2. I to będzie ten. Dobrze, zapiszmy to, odpalmy to. I to powinno być, podświetlenie powinno być tym pokrętłem. I działa. Dobrze, teraz możemy to wszystko klejem na gorąco skleić i zamontować. Jak już wspominałem, 2 rzeczy, które warto zrobić, nie są konieczne. To po prostu spiąć te kable razem. Prawie czego jakby ktoś szarpnął, to mniejsza szansa, że się urwą, jeśli będą spięte, niż jak każdy będzie osobno i się wyrwie z płytki. Następną rzeczą dla bezpieczeństwa warto po prostu przykleić to Arduino w to miejsce. Ostatnią rzeczą, którą tymczasowo zrobię, ale póki co nie mam jeszcze całego pedestalu, więc na razie wezmę kawałek kabla, który przykręcę jako wejście, który później przeplotę do głównego pedestalu, czy do tej górnej części z mojego dolnego, i dorobię na drugim końcu tego kabla wtyczkę. Dobrze, i tak wygląda nasz model podświetlenia dolnego pedestału. Nie mam pojęcia, jak to się wymawia. Ale to będzie nasza dolna część. Spróbuję teraz to zainstalować. To będzie ciężko nagrać na kamerze, ponieważ tam jest wszystko jest czarne wewnątrz, to będzie ciężko oświetlić, ale po prostu podrzucę wam, jak już będzie gotowe. Do zobaczenia za chwilę. Dobrze, spróbuję wam to teraz pokazać, ale nie wiem, czy to będzie widoczne. To jest nasz kabel, który pójdzie do zasilacza. On oczywiście później będzie tutaj przepleciony do głównej części tego pedestału. Tutaj już mamy 2 USB, jedno Arduino należy do tego panelu, a drugi należy oczywiście do... Nie wiem, czy to widać w jakikolwiek sposób. I tutaj widzimy nasze wszystkie podłączenia. Już ten panel jest podłączony. I czekamy po prostu na kolejne. Zaraz sprawdzimy jeszcze, jak to wygląda w symulacji. Dobrze, zobaczmy teraz, jak to wygląda w symulatorze. Mamy w dalszym ciągu nasz cockpit door. I to się zapala. Oraz mamy nasze attenuation lights. I też się świeci. Na sam koniec sprawdziłem nasze podświetlenie. I podświetlenie działa również rewelacyjnie. Na dole widzicie mam całą tą listwę oddzielającą. Jak mówię, to są kolejne panele. Tutaj 2 USB idą już do komputera. I tutaj jest prąd, który przyjdzie z zasilacza. Na koniec standardowo chciałbym prosić Was, żebyście subskrybowali ten kanał, żebyście lajkowali, oczywiście zostawcie komentarz. Zapraszam również na nasz Discord oraz zapraszam również do ściągnięcia danych, wszelkich możliwych danych, jeśli chodzi o ten projekt, na moje repository na GitHubie. Do zobaczenia i wkrótce.